W poprzednim odcinku jesteśmy skazani na pomoc. Niechciana pomoc przy cumowaniu. Czy to legalne? Chciana pomoc przy uwalnianiu łódki od mooringu. I znowu pomoc. Czy musimy korzystać z pomocy przy cumowaniu i zapłacić za to? Po długich dyskusjach z panami w żółtych kamizelkach na temat ich uprawnień poddaliśmy się. Zapłaciliśmy i dostaliśmy rachunek. Ale nie szeroki uśmiech czy poplamiony świstek. Prawdziwy rachunek formatu A4. A w porcie cisza, spokój, tłumów nie ma. Kto by pomyślał, że jesteśmy w jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc w Grecji? Dzisiaj tutaj w porcie w Napliu jest bardzo spokojnie. Właściwie nie ma wiatru. Na kei jest kilka jachtów. Pamiętajmy, że tutaj są dwie keje. Jedna, ta bliżej wejścia, no to jest zarezerwowana tylko dla jachtów lokalnych czy turystycznych, wycieczkowych. No i trzeba tutaj troszkę dalej popłynąć. Tutaj są panowie w żółtych kamizelkach, którzy pobierają płaty. Nie wiem, czy to jest legalne. Może jeszcze sprawdzimy i pogrzebiemy. W zeszłym roku było to 10 euro, a teraz jest już 25. I to za mono, a 50 jest za katamaran, także uważajcie. Jest tutaj też, widzę, prąd i woda, ale jest bardzo mało słupków i my w zasadzie nawet nie wzięliśmy, bo było za daleko, więc to trzeba na pewno sobie wcześniej zaplanować. No a miasto jest rewelacyjne, no. Miasto jest piękne, zaraz tam pójdziemy i zobaczymy. Tam jest taka góra z zamkiem, fantastyczne. Gdybym jednym słowem miała określić miasto Naplion, powiedziałabym elegancja. To miejsce, gdzie w żeglarzu uczesanym wiatrem powstaje myśl, że tym razem lepiej sprawdzi się grzebień. Usiedliśmy sobie na śniadanie w takiej restauracji, kawiarni, która nazywa się Kalimera. I Agnieszka właśnie wybiera sobie, na co masz ochotę dzisiaj na śniadanko. Tutaj w ogóle są zestawy Traditional Greek Breakfast, Kalimera Breakfast albo pojedyncze potrawy do wyboru. W zestawie jest tak, jest kawa, sok, chleb, homemade jams, honey, butter i różne sery, oliwki, dakos, pie, czyli ciasto. No ale ciasto to u nas brzmi takie jak szarlotka, to może być coś w rodzaju pieroga. I deser, o matko. I to za 12 euro, to wszystko. The orange cake with the cherry. For the tea. I agree. I would not like it personally. Nice. Bardzo dobry mus jabłkowy. Taki słodziutki, ale nie za bardzo. Pyszny. To co? Więc Agnieszka po deserze dostała w końcu śniadanie. A jeszcze jajka mają być. No ja nie wiem. A to jest dakos, połowa dla Marcina. No. Dakos to jest kretyjska potrawa, sucharek. Na sucharku pomidory starte na tarce o grubych oczkach. I do tego jest ser, zwykle mizitra. Możliwe, że to jest mizitra, bo tak wygląda na militę. Mizitra to jest taki ser jakby twarogowy, z kierunku twarogowego. Oni często mówią na ten ser, jak się nazywa ten włoski ser, taki
Ricotta? Tak, że to jest grecka ricotta. No i to jest pyszne i nawet Taste Atlas w którymś roku, nie wiem czy to nie było na pierwszym miejscu najlepszych sałatek na świecie. Ale nie Tak. wygląda jak sałatka. Nie wygląda jak sałatka, ale właśnie w Grecji często sałatki nie wyglądają jak sałatki. Znaczy to, co nazywają sałatkami, nie wyglądają jak sałatki. Traditional Kailax. Karistomer. A jeszcze jaja żeśmy dostali, to też jest jakaś tradycyjna forma. W Nafrionie jest mnóstwo niezwykłych budynków z wielką historią. Na przykład kościół Świętego Jerzego. Najpierw kościół, potem meczet, potem kościół, potem meczet i w końcu kościół. Oto historia Grecji w pigułce. Są tu freski z XVIII wieku, także kopia Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci i tron Ottona, pierwszego króla niepodległej Grecji. Zajrzeliśmy do jedynego na świecie Muzeum Komboloj, sznurów koralików, którymi wielu Greków lubi zająć sobie ręce. Podobno świetne przy rzucaniu palenia. I podziwialiśmy okwiecone uliczki. Mijając bujne krzewy bugenwilli, aż chcesz wziąć głębszy wdech, zupełnie jak na środku morza. Więc już czas na nas. Wypływając z portu mijamy XV-wieczną twierdzę Bulzi. Przez wiele wieków miała różne przeznaczenia. Była na przykład rezydencją kata, a potem hotelem. Teraz można ją zwiedzać. Nie tym razem. Nas wzywa morze, zwłaszcza, że ładnie się rozwiało. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Dawno nie mieliśmy przechyłów. Przechyły. Dla jednych najlepsza zabawa, dla innych największa obawa. To trudne, zwłaszcza dla osób, które są pierwszy raz na łódce. Jak tu uwierzyć, że jacht się nie przewróci? No i wiaterek w końcu się pojawił. Wydawało mi się, że nie będzie, no ale wiaterek jest i płyniemy ostrym kursem w dużym przechyle. Tak, tak to wygląda. Ja tutaj leżę, prawie próbuję się złapać nogami. No, a płyniemy do Ermionii, halsując, bo mamy wiatr w dziób. No ale że mamy trochę czasu, no to możemy sobie pohalsować. No i jest bardzo przyjemnie, chociaż raz może będzie wiaterek na tym rejsie, bo wcześniej w ogóle nie było. No żeglujemy, a pogoda się zmienia. No wiatr coraz silniejszy. Muszę powiedzieć, że już 2 razy drefowaliśmy żagle. No najpierw focha, kenuę drefowaliśmy, potem to nie wystarczyło. Drefowaliśmy teraz grota, ale troszeczkę, nie tak bardzo. Ale zrefowane, no będziemy obserwować i jak będą większe przychyły, no to oczywiście od razu refujemy. No
to jeszcze dodam, że nie mamy tutaj pomiaru wiatru rzeczywistego, bo czujnik jest zepsuty, także nie wiemy nawet jaki jest wiatr. No wiemy tylko jaki jest względny wiatr oczywiście, no bo to wiemy. Natomiast patrząc na stan morza, no wydaje mi się, że to jest koło, ja wiem, może 17, może 20 to nie, no bo już się takie grzywy tworzą, pręg nie ma, więc tak myślę, że to tak jest. I oczywiście no, my czujemy tutaj bardzo mocno ten wiatr, no bo płyniemy ostrym kursem. No i oczywiście wtedy jest bardziej odczuwalny wiatr. No więc sytuacje na jachcie są różne i teraz płyniemy dość ostro i nagle słyszymy pikanie i co się okazuje? Okazuje się, że autopilot pika, bo autopilot przestał działać po prostu. O, tak to wygląda. Właściwie byśmy się nie zorientowali, bo mamy dobrze ustawione żagle, są zrównoważone. Także łódka płynie prosto, dobrym kursem i to można poznać po tym, że tutaj nasz kawałek plastiku jest na środku. Łódka płynie, a my płyniemy tym samym kursem, także nie zmieniamy kursu. Jest dobrze, no bo oczywiście niedobrze, że pilot nie działa, autopilot, ale dobrze, że mamy jakąś tam kontrolę, nie trzeba walczyć z tym sterem. No nic, zobaczymy co dalej. Nie wiem dlaczego on nie działa. Więc krótko mówiąc, autopilot to jest taka bestia, która zużywa dość dużo prądu, więc podejrzewamy, że jest jakiś problem z zasilaniem. Włączyłem teraz silnik, żeby troszeczkę doładować akumulatory. No i zobaczymy co dalej. Na razie po prostu jest na luzie, ale są wyższe obroty, tak żeby prądnica mogła podładować akumulatory. No i zobaczymy. Na razie próbuję włączyć, to nie chce się włączyć. Muszę przyznać, że jesteśmy troszkę zmęczeni, bo płyniemy i halsujemy już od kilku ładnych godzin. Do tego się popsuła pogoda, bo w zasadzie zaczęło kropić już. Na horyzoncie po mojej prawej stronie ciemne chmury. Tutaj widać krople deszczu. Zobaczymy jak będzie z sumowaniem. A płyniemy do Portocheli, bo no, w sumie dość późno wypłynęliśmy i do Ermionii nie zdążymy. Jest godzina 6 już. Nie, pół do siódmej, więc czas najwyższy spływać do Portocheli. Znaczy nie jest to taki bardzo ładny port, no ale w zasadzie nie mamy wyjścia, więc płyniemy. Zimno, co? Portocheli nazywane jest grecką Rivierą.
Nie będziemy polemizować. Z faktami się nie polemizuje, a faktem jest, że tak jest nazywana. Może gdyby nie ta pogoda? My już po kolacji, a tymczasem... No to przypłynął tutaj ten fast ferry, czy prom, taki szybki, nam zrobił tutaj w zasadzie kąpiel wielką, bo nas wymuknął, także nas przycisnęło rufą do kei. Tutaj ludzie zaczęli pomagać, rzucili się. Agnieszka włączyła silnik, no i do przodu. No i jak dałaś do przodu Agnieszka, nie, no to wtedy wszystko wróciło do normy, no ale całkiem nieźle była piana. No a teraz ciekawe, kiedy będzie on odchodził. Będzie to samo. A to jest załoga z Polski, która nam pomagała. Wiem się, co tu zrobić, bo możemy tą końcówkę, ale no więc przygoda jutro będzie powtórzona o godzinie 6 rano. Więc musimy budziki nastawić, włączyć silnik rano, no i bronić się przed tą wielką falą. Wow. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.